Masz 15K przychodu miesięcznie i zostaje Ci 4-5 tysięcy nadwyżki. Co z tym zrobić? Oczywiście można przejeść, ale może lepiej było to gdzieś ulokować. Lokata w banku daje 3-2%, inflacja zjada 3-4%. Gratulacje, właśnie straciłeś pieniądze, ale bezpiecznie. A gdybym Ci powiedział, że możesz zarabiać 10, 12, nawet 15% rocznie na czymś, co prawdopodobnie całkiem nieźle znasz, czyli na profesjonalnym sprzęcie. Witam Cię bardzo serdecznie. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Michał Barczak, prowadzę bloga geekwork.pl i nieprzerwanie od 2009 roku uczę ludzi, jak pracować zdalnie jako freelancerzy. A dzisiaj chcę Ci pokazać 5 różnych opcji inwestowania nadwyżek z pracy zdalnej, z freelancingu. Od takich tradycyjnych lokat, przez obligacje, ETF-y, aż po coś, o czym prawdopodobnie nie słyszałeś. Okazuje się, że na profesjonalnym sprzęcie można zarabiać, traktując ją jako konkretną klasę aktywów. Porównamy więc konkretne liczby, realną stopę zwrotu po inflacji, podatkach oraz poziom ryzyka i kontroli nad taką inwestycją. Pod koniec filmu dostaniesz konkretny przykład podziału portfela dla freelancera, powiedzmy ze 100K do zainwestowania. Równocześnie oczywiście pamiętaj, to nie jest porada prawna, jestem tylko randomem z internetu, ale pokażę Ci opcje, które w pewien sposób mogą wykorzystać Twoją największą przewagę. Praktyczną wiedzę o sprzęcie, którego osobiście używasz albo którego wiesz, że freelancerzy powinni używać. I to nie jest jakaś teoria. To rozwiązanie przetestowane przez społeczność przedsiębiorców. Pod koniec też pokażę Ci taką checklistę, dla kogo to ma sens, a dla kogo nie i to pozwoli zaoszczędzić potencjalnie kosztownych błędów. No dobra, przejdźmy do sedna. Załóżmy, że pracujesz zdalnie jako freelancer, grafik, montażysta, może copywriter, może programista i powiedzmy, że masz plus minus 5000 zł miesięcznie nadwyżki. To świetna pozycja. Naprawdę gratuluję, bo to znaczy, że masz dobrze policzone koszty życia i potrafisz każdego miesiąca zaoszczędzić coś na trudniejsze czasy. Ale pojawia się pytanie, no to co z tą kasą zrobić? Opcja pierwsza, którą zna właściwie każdy, to lokata bankowa. No i cóż, sprawdzając najlepsze oferty na rynku, nie wygląda to dobrze. No maksymalnie 3% rocznie. Takie oferty ostatnio znalazłem. I to brzmi ok, jakoś te pieniądze zarabiają. Ale weźmy pod uwagę matematykę. Mam nadzieję, że tutaj ponownie Maciej z tej strony albo z tej strony pokażesz dokładnie, mój drogi montażysto, jak ten materiał powinien się rozliczać. Więc załóżmy, że mamy 60 tysięcy złotych na lokacie przez rok, to jakieś 1800 zł zysku. Ale zaraz, mamy w Polsce coś takiego jak podatek Belki. 19% z tego zysku, więc zostaje nam 1458 zł. No jeszcze inflacja, która jest jakieś 3-4% rocznie średnio, to minus 2400 zł siły nabywczej. Realny wynik? Minus 942 zł. Straciłeś pieniądze, trzymając je bezpiecznie. Opcja druga, obligacje skarbowe. Sam osobiście bardzo je lubię i trzymam tam sporo kapitału. No i teraz to lepsze rozwiązanie, bo około 5%, może 7% rocznie. Więc te same 60 tysięcy złotych pozwala Ci zrobić około 3000 przed podatkiem. Po podatku masz 2430, odjąć do tego inflację, plus minus 30 zł rocznie. Wow, ledwo udało nam się pobić inflację. No i trochę brak kontroli nad tą inwestycją, no i blokada kapitału na rok czy dwa. Oczywiście istnieją też obligacje skarbowe indeksowane inflacją, co jest bardzo bezpieczną i bardzo fajną formą inwestycji. Osobiście, tak jak wspomniałem, sam trzymam całkiem sporo kapitału w 5-letnich obligacjach Skarbu Państwa. Opcja trzecia to ETF-y albo fundusze indeksowe. Długoterminowo 7-8% rocznie, ale uwaga, to średnia, jeżeli trzymamy ten kapitał przez 10 czy 20 lat. Rok możesz mieć plus 20, rok minus 15. I dla niektórych to jest ok, dla innych trochę zbyt stresujące i ja osobiście uważam, że ETF-y są naprawdę super i tam trzymam większość mojego kapitału zainwestowane właśnie w ETF-y różnego rodzaju, na przykład na rynki wschodzące albo nawet w SP500. I oczywiście nie mamy nad tym kontroli i w sumie nie do końca wiemy dokładnie, w co inwestujemy, bo tak działają ETF-y. Tą kwestią zajmę się w innym materiale. No ale tu jest takie kluczowe pytanie, które zadaję sobie od lat. Jako przedsiębiorca, ktoś, kto rozumie mechanizmy biznesowe, a nie chce ponosić ryzyka, ktoś, kto korzysta z dobrego sprzętu i potrafi go rozróżnić, no to powstaje pytanie, czy muszę ograniczyć się tylko do tych opcji. No i oczywiście, jak pewnie wiesz, ja jestem ogromnym przeciwnikiem inwestowania w krypto, uważam, że to hazard, więc ta opcja też odpada. Nieruchomości to duży kapitał, więc co jeśli powiem Ci, że możesz zainwestować w coś podobnego do nieruchomości, ale coś namacalnego, coś, co rozumiesz i czego wartość potrafisz ocenić lepiej niż 90% profesjonalnych inwestorów. I nie mówię o krypto, nie mówię o Forexie. Pomyśl przez moment. Jako freelancer, w szczególności w branży kreatywnej, ale też w IT czy marketingu, używasz profesjonalnego sprzętu każdego dnia. Masz jakiegoś laptopa, może Maca, masz kamerę, tak jak ja, może masz drona, może masz sprzęt audio, może masz jakąś konsolę do testowania gier. Znasz ceny i wiesz, co potencjalnie może się
wynająć. Więc teraz wyobraź sobie taki scenariusz. Zamiast trzymać te nadwyżki, te 60K na lokacie, inwestujesz w profesjonalny sprzęt i go wynajmujesz. No, weźmy jakiś taki konkretny przykład. Nie wiem, Mavic DJI 3 Pro, 8000 zł. Przy wynajmie możesz zarobić jakieś 200 zł dziennie. Więc jeśli w miesiącu realistycznie możesz mieć 8-10 dni takiego najmu, szczególnie w sezonie letnim, to powiedzmy, uśredniając 8 dni, to masz 1600 zł przychodu miesięcznie. To przy takich założeniach plus minus rocznie prawie 2 dychy. No może 19 tysięcy rocznie. To jakieś 138% zwrotu w pierwszym roku i to jeszcze przed uwzględnieniem kosztów. Nawet po odjęciu ubezpieczenia, serwisu, jakichś zmiennych, nadal dostaje ROI na poziomie 120% w pierwszym roku. Brzmi nieźle, ale no jest pewien haczyk. Jeżeli mamy nieruchomość, a ja mam taką nieruchomość, to wiem, że od czasu do czasu zmienia się najemca. Trzeba tam coś posprzątać albo naprawić. No i w przypadku nieruchomości to robi się raz na kilka miesięcy. Trochę więcej pracy jest, kiedy to jest najem krótkoterminowy. No ale w przypadku takich rzeczy jak właśnie laptop, jak dron czy inny sprzęt, no to tej pracy dużo więcej. No bo musisz wysłać ten sprzęt. Później musisz go odebrać od klienta, sprawdzić stan przed i po najmie, pamiętać o ubezpieczeniu, może coś naprawić, jeśli się zepsuje. No i oczywiście mówimy też o takich zagadnieniach, które no musisz mieć, jak marketing, jak pozyskiwanie nowych klientów. Może trzeba było prowadzić jakąś obsługę tych klientów, kontakt z nimi, może faktury, może reklamacje. Więc to nie jest pasywny dochód. To jest biznes, który wymaga całkiem sporej inwestycji. No i teraz kluczowy punkt tego filmu. A co jeśli mógłbyś zarabiać na wynajmie sprzętu, ale bez tej całej zbędnej logistyki? Co jeśli istniałaby platforma, która kupuje sprzęt za Twoje pieniądze, zarządza całym najmem, zajmuje się obsługą, serwisem, ubezpieczeniem, a Ty dostajesz tylko regularnie czynsz dzierżawczy. I to właśnie wchodzi model, o którym większość przedsiębiorców po prostu nie wie, bo to coś stosunkowo nowego na rynku. Sprawdziłem polską platformę wynajmu elektroniki Plenty. Działają od 2018 roku. Mają, moim zdaniem, bardzo ciekawy program dla przedsiębiorców. Mechanizm więc jest prosty. Wpłacasz kapitał od 10 tysięcy, powiedzmy, że masz 60 tysięcy. Plenty kupuje za to sprzęt do wynajmu, sprzęt trafia na ich platformę. Oni zajmują się logistyką, obsługą, marketingiem, wszystkim, co jest tam potrzebne, natomiast Ty dostajesz regularny czynsz. I co ciekawe, niezależnie od tego, czy sprzęt jest wynajęty, czy nie. To trochę tak jak danie w zarządzanie jakąś nieruchomością. Nie interesuje Cię, że tam ktoś mieszka, czy nie, przy dobrej umowie. Ktoś po prostu płaci Ci regularnie czynsz. Prawdopodobnie zrobi na tym trochę więcej, kiedy będzie to wynajęte mieszkanie na przykład dużo częściej. Podobnie jest w tym przypadku. Ale co ciekawe, po zakończeniu umowy o współpracę, zazwyczaj po 24 albo 36 miesiącach, zależy od sprzętu, Plenty wykupuje od Ciebie sprzęt. Więc kluczowe. Plenty oferuje marżę do 40%. Ale uwaga, to nie jest 40% rocznie. To marża na całym okresie współpracy, która, tak jak wspomniałem, zazwyczaj trwa 24-36 miesięcy. Miło mi też powiedzieć, czegoś pewnie się domyślasz, że Plenty jest partnerem mojego bloga, ale sam planuję tam umieścić całkiem sporo kapitału i pokazywać Wam, jak mój sprzęt tam pracuje. A teraz przeliczmy to na język, który jest dla nas wszystkich zrozumiały, czyli roczna stopa zwrotu. Więc ponownie trzymajmy się tego przykładu. 60 tysięcy złotych rocznie. Deklarowana marża to 30% na 30 miesięcy. Zwrot po 30 miesiącach to 78 tysięcy, no bo 60 tysięcy kapitał, 18 tysięcy zysku. Miesięczna wypłata z takiego sprzętu około 2600. Teraz przeliczymy to na roczną stopę zwrotu, czyli 18% zysku na 60 tysięcy przez 2,5 roku, czyli jakieś 12% rocznie. Więc porównajmy to z innymi opcjami. Lokata 2-3%, realnie minus po inflacji. Obligacje przy krótkim czasie to 5% rocznie, no i też łatwo łapiemy inflację, czy ledwo ją pokonujemy. Nawet jeżeli nasze obligacje są indeksowane Skarbem Państwa i nie są indeksowane inflacją, to i tak jest to stosunkowo niewielki procent. ETF-y długoterminowo 7%, ale z pewnym wahaniem i pewnym ryzykiem. Plenty to 12% rocznie, ale oczywiście też są tu pewne ryzyka. No i ostatnia alternatywa to własny wynajem sprzętu. To może nawet 150% zwrotu, ale jest tam sporo pracy. Więc 12% rocznie to zdecydowanie lepiej niż tradycyjne opcje. Gorsze niż gdybyś sam wynajmował ten sprzęt, ale to w pewnym sensie zero pracy z naszej strony. Ale może sobie myślisz, brzmi zbyt dobrze, było prawdziwe. To gdzie jest haczyk? Więc po pierwsze liczby. Plenty istnieje od 2018 roku i zebrali oni ponad 23 miliony złotych finansowania. Mają realnych partnerów, sam możesz ich sprawdzić, więc to nie jest jakaś garażowa firma. Ale tego typu firma zarabia wtedy, kiedy ma więcej kapitału i więcej sprzętu. Jeżeli tam byłoby 2 czy 3 kamery, jeden laptop, to by to po prostu nie działało. Właśnie dlatego program Plenty Partners, który działa od 2012 roku, realnie przekłada się na fajny, realny biznes wynajmu sprzętu. I potrzebują kapitału, potrzebują inwestorów, partnerów, którzy ten sprzęt
kupią, a dokładnie rzecz mówiąc położą kapitał na to, żeby kupić taki sprzęt. Po drugie, ten model biznesowy ma po prostu sens, no bo oni nie obiecują jakichś nierealistycznych, gigantycznych zwrotów inwestycji. Wszyscy pamiętamy Amber Gold, prawda? 12% rocznie to uczciwy zwrot z wynajmu biznesowego elektroniki. Ta marża też nie bierze się znikąd. Na taki wynajmie możesz zarabiać 30-50%, ale oni biorą na siebie części operacyjne. Natomiast ty inwestujesz, jako inwestor dostajesz swoją część. Po trzecie, to taka transparentność ryzyka. I tutaj trzeba porozmawiać szczerze o tym, o czym czasami Plenty nie mówi w swoich materiałach marketingowych, ale ja ci powiem. Robi się trochę poważnie, prawda? To nie jest blokada bankowa. Nie mamy tutaj funduszu gwarancji bezpieczeństwa, jakiegoś gwarancji funduszu depozytów. To jest platforma, która może mieć swoje problemy. Ty ryzykujesz swój kapitał. Taki kapitał może być zamrożony na 24 albo 36 miesięcy. No i w tym czasie, jeżeli będziesz potrzebować kasy za pół roku, to masz problem, bo tego sprzętu nie da się w ten sposób wykupić, ani odsprzedać. Z lokaty możesz po prostu pieniądze wyciągnąć. Z Plenty nie, bo ten sprzęt cały czas pracuje. Natomiast też trzeba powiedzieć o tym, że ten sprzęt, jego wartość spada w czasie. Smartfon, czy jakaś kamera, czy dron po 30 miesiącach straci swoją wartość 50-60% i Plenty go wykupi, ale za rynkową cenę, a nie za cenę zakupu. Jakie są więc takie kluczowe ryzyka? Brak gwarancji posiadanego kapitału. Może to spowodować trochę zero płynności, czy brak płynności, bo mamy zamrożone środki na kilka lat. Oczywiście istnieje ryzyko biznesowe tej platformy, że przestanie ta platforma istnieć albo coś innego się stanie, ten model biznesowy się po prostu nie przyjmie. Tego typu narzędzia oczywiście nie podlegają nadzorowi KNF-u czy jakichś innych komisji finansowych. Ale kiedy to zestawimy na przykład z lokatą, to tam jest potencjalnie bardzo bezpiecznie. To bo mamy jakąś gwarantowaną przez BFG do 100 000 euro odszkodowanie. W każdej chwili możemy wypłacić, może z jakąś tam karą czy utratą procentów, ale możemy. Istnieje tam pełen nadzór komisji finansów. Więc dla kogo Plenty ma sens? Jest to dla ciebie, jeśli masz dzisiaj nadwyżki, które nie będą ci potrzebne za 2 czy 3 lata, masz już zbudowany fundusz bezpieczeństwa i poduszkę bezpieczeństwa, czyli jesteś w stanie w razie ryzyka wydać jakiś kapitał na naprawę zęba czy pralki, lodówki, i masz fundusz, który pozwala ci żyć przez 3-6 miesięcy bez żadnych dodatkowych przychodów. Rozumiesz i akceptujesz ryzyko, bo jest to pewne ryzyko. I też jest to dla ciebie, jeśli szukasz takiej dywersyfikacji poza takie tradycyjne opcje. I co bardzo ważne, jesteś przedsiębiorcą, bo tylko takie osoby mogą zostać partnerami Plenty i rozumiesz sprzęt, który będzie dla ciebie pracował. A nie jest to dla ciebie, jeśli to byłyby twoje jedyne albo ostatnie pieniądze. Jeśli wiesz, że zbliży się jakaś większa inwestycja i będziesz tej kasy potrzebował w ciągu najbliższych 2 lat, szukasz 100% bezpiecznych opcji, to niekoniecznie, albo nie rozumiesz tego ryzyka biznesowego, i przede wszystkim to nie jest dla ciebie, jeżeli nie masz zbudowanej poduszki finansowej czy funduszu bezpieczeństwa. Dobra, to teraz coś, co totalnie zmienia perspektywę. Pamiętasz, że mówiłem o dronie za 8 czy 10 tysięcy, który zarabia 24 000 rocznie w własnym najmie? Pomyśl, ile średnio freelancer wydaje miesięcznie na narzędzia pracy. To jeżeli kupiłeś iPhone'a w ratach, to strzelmy, 150 zł miesięcznie, razy 24 czy 36, to jest jakieś 3600-3800. MacBook czy dobry laptop to podobnie. 4, 5, 8 tysięcy złotych trzeba na taki sprzęt wydać. Licencje, oprogramowanie 200-500 zł miesięcznie. Do tego jakiś sprzęt dodatkowy, może mikrofon, kamera, może jakiś statyw, drukarka 3D, cokolwiek. Rocznie to spokojnie 8-12 tysięcy złotych na same narzędzia, które systematycznie tracą wartość. Po 2-3 latach taki MacBook jest warty ile? 50% ceny zakupu? A teraz pomyśl, co by było, gdybyś część z tych wydatków przekierował na sprzęt, który dla ciebie zarabia. To nie jest, czy stać cię na inwestycje. To jest, gdzie alokuje swoje pieniądze, które i tak wydaje. Paradoksalnie wydajemy tysiące złotych na sprzęt, który traci na wartości, ale nie inwestujemy w sprzęt, który dla nas zarabia. Raz jeszcze podkreślę, to nie jest porada inwestycyjna. Ja osobiście swój kapitał rozłożyłbym pewnie w taki sposób. 40K, gdybym miał 100K na inwestycje, 40K bardzo bezpiecznie, w taki fundament, może lokaty, obligacje. 30 000 w ETF-y, żeby rozwijać coś bardzo długoterminowo. Liczę na wzrosty. 20K wrzucę w Plenty. To pozwala na wyższe zwroty, ale z większym ryzykiem. Oczywiście 10K musi leżeć w gotówce, żeby mieć taką płynność na jakieś nieprzewidziane okoliczności. Jeśli chcesz sprawdzić Plenty, to link jest w opisie. Możesz też umówić się na rozmowę z ich zespołem, sprawdzić, czy to sens ma w twoim konkretnym przypadku, ale zanim to zrobisz, to upewnij się raz jeszcze, że masz fundusz bezpieczeństwa, że rozumiesz te ryzyka, że nie będziesz potrzebował pieniędzy na jakieś inwestycje za 2 czy 3 lata. I że to nie są twoje ostatnie pieniądze, które ryzykujesz w ten sposób. I raz jeszcze, bardzo ważne, nie jestem doradcą inwestycyjnym. To nie jest porada finansowa. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, włącznie z utratą całego kapitału. Zawsze więc rób własny research. Czytaj umowy, sprawdzaj recenzje. To twoje pieniądze
i Twoja odpowiedzialność. Ale jeżeli ten model inwestowania Ci się spodobał, nigdy o nim nie słyszałeś albo chcesz z niego skorzystać, a ten film był dla Ciebie przydatny, no to zostaw lajka, subskrybuj kanał dla większej ilości treści, będzie też sporo o finansach dla freelancerów, no i napisz w komentarzu, jak dzisiaj zarządzasz swoimi nadwyżkami, czy w ogóle masz nadwyżki. Jestem ciekaw, jak to u Was działa, a dzisiaj, no cóż, do zobaczenia w następnym materiale.